Siema, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj w końcu przestaję mówić o swoim kanale YouTube, a skupiam się na wspominaniu innych rzeczy niż dotychczas. Może się ucieszycie właśnie, że w końcu on przestanie gadać o sobie tylko. Otóż niestety nie. Główna koncepcja mojego podcastu to wspominanie, a skoro wspominam ja, to wspominam to, co ja przeżywałem. Więc o czym bym nie gadał tak naprawdę, to będę wciskał tutaj historię ze swojego życia, jak ja przeżywałem daną rzecz, daną historię. Więc to jest taka koncepcja. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dzisiaj wybrałem sobie taki temat, chociaż miał być inny temat na dzisiaj, ale on wymagał troszkę researchu i nie zdążyłem się do tego przygotować. Więc dzisiaj na szybko taki temat, w którym to będę wspominał swoje pierwsze, w zasadzie wszystkie po kolei chciałbym wspomnieć swoje doznania z grami, z konsolami, z komputerami, czyli od samego początku, odkąd pierwszy raz w coś zagrałem, aż tak stopniowo, żeby dojść do czasów dzisiejszych. Czyli nie będę teraz mówił już na wstępie tytułu tego podcastu, czy to będzie wspomnienia od roku na przykład 94 do 2010, czy do 2015, czy 2020, ponieważ nie wiem, ile czasu zajmie mi mówienie na ten temat. Jak uznam, że już gadam za długo, to po prostu utniemy w tym momencie i będziemy potem kontynuować. Ale jak już tutaj jest tytuł samego podcastu, że wspominam granie od roku 1994, bowiem jest to rok, w którym tak naprawdę zaczęło się u mnie jako takie granie. Ponieważ sięgając pamięcią wstecz, nie przypominam sobie, bym wcześniej kiedykolwiek miał jakąś styczność z grami, z konsolami, z komputerami, czy z czymśkolwiek podobnym. Jak sięgam przed rokiem 94, to jedyne co pamiętam to zabawki, oglądanie kreskówek na Polonii 1 i na innych kanałach i bawienie się zabawkami oraz zabawy jakieś tam na ulicy z dzieciakami z sąsiedztwa, także pierwsza moja styczność z grami to był rok 1994. W tym oto roku rozpocząłem szkołę podstawową, pierwszą klasę podstawówki i była taka sytuacja, że moi rodzice wracali trochę później z pracy, więc ja żebym nie był sam jako 7-latek, kiedy wrócę z podstawówki, to chodziłem do klasy z moim sąsiadem z naprzeciwka i u nich tam zawsze ktoś był w domu, więc moi rodzice tak się zgadali z tamtymi, że po prostu będę chodził do nich po szkole z tym moim kolegą z klasy i będziemy sobie razem siedzieć, dopóki tam mama nie wróci i mnie nie zabierze do domu. Ja tam u nich siedziałem, bawiliśmy się, obiady u nich jadałem. To było taki deal zrobiony między rodzicami. I w pewnym momencie właśnie jak ja tam chodziłem, to był sam początek podstawówki, a może nawet, musiał to być początek podstawówki. I właśnie mój kolega dostał od swoich rodziców taką, można powiedzieć, konsolę, która się nazywała Rambo. Spytacie, czym jest Rambo? Rambo było to po prostu klon Atari 2600, czyli tak jak Pegasus był klonem Famicoma, tak Rambo było klonem Atari 2600, miało wbudowane mnóstwo gier w pamięć tego systemu. Tutaj można obejrzeć zdjęcie, nie wiem czy to jest dokładnie takie, ale ja to tak pamiętam mniej więcej, że to jakoś tak wyglądało. Miało takie duże joysticki, niepodobne do tych od Atari, raczej takie zbliżone można powiedzieć do joysticków od symulatorów lotu. I to była taka konsola, czyli po prostu podróbka Atari 2600, taka bazarówka. Tutaj zdjęcia, które pokazuję, to są zdjęciami oczywiście z internetu, ale jak widać były różne modele, bo tu jest napisane 256 gier wbudowanych, tutaj wcześniej było 360, a tu na pudełku, że 9999. I odpalając to, chyba wciskając tą wajchę Game Select, już teraz tak mówię trochę strzelam, nie pamiętam jak to było bardzo dawno temu, ale pamiętam, że te gry żeśmy cały czas przełączali z jednej na drugą i nie wiem właśnie, czy one się według kolejności przełączały, czy to była totalna losowość.
Wydaje mi się, że to zdjęcie najbardziej oddaje tą konsolę, jak ja ją pamiętam, że ona miała właśnie takie czerwone przyciski na joystickach. Może to było coś tego typu. Ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie to była taka konsola. Jak ja to pamiętam, dzięki tej konsoli właśnie zaczęło się moje granie, ale również dzięki tej konsoli skończyła się na długi czas moja przyjaźń tak naprawdę z kolegą i chodzenie do niego. Ale po kolei. Zaczęliśmy grać właśnie na tym klonie Atari. Jeszcze z nami grywała jego starsza siostra. No i testowaliśmy te gierki. Ja pamiętam, no grafika na Atari wiadomo, jest bardzo uboga. Ale to wtedy nam nie przeszkadzało w ogóle. Nawet nie myśleliśmy nigdy o tym w taki sposób, że ta gra jest, że te gry są brzydkie czy coś. Po prostu były albo fajne, albo głupie. Takie rozróżnialiśmy. Nie było tam, że grafika jest słaba czy coś. Ja zawsze byłem, wtedy taki byłem bynajmniej jako dzieciak, że chciałem takie gry, które były takie, wiecie, dużo akcji, dużo się działo, że tam strzelasz, biegasz. A Atari, no to wiadomo, ma dużo takich gier, takich bardzo statycznych. Jeżeli ktoś oglądał mój film, w którym pokazywałem 32 in 1 na Atari, to było tam sporo takich gier, w których nie bardzo było wiadomo o co chodzi. Pamiętam Pitfalla, jak żeśmy odpalili, tu się biegało, skakało, no to ta gra po prostu ryła mi beret wtedy. Oczywiście nie znaliśmy nas z tych gier, bo je przełączaliśmy tylko wajchą, odpalały się jedna za drugą. No ale Pitfall to była akcja, pamiętam, że bardzo mi się podobało, ja zacząłem w to grać, właśnie dali mi joystick, zacząłem w to grać, grałem, tam ginę oczywiście, bo to trudna gra, no ale cały czas uparcie od nowa, no a oni chcieli testować kolejne gry. Ja pamiętam, że byłem wtedy taki bardzo narwany na granie i się bardzo wkurzałem i oni na przykład przyłączali grę na inną, a ja tam się kłóciłem, że te są głupie, że ja chcę grać w te i te i te. Kolejną, tutaj jakiś film Top 7, Top 10. Pamiętam właśnie takie space shootery też na Atari były, też mi się bardzo podobał. Dużo było takich gier na dwie osoby, co żeśmy razem sobie grywali właśnie we dwie osoby tymi joystickami. Pac-Mana pamiętam, też się grało, też był fajny. Czyli takie gry, gdzie coś tam się działo, ale pamiętam, że oni też na przykład zaczęli włączać gry takie jakieś typu mini golf, czy jakieś na przykład jednorękiego bandyta, gdzie tam nic kompletnie się nie działo, wciskałeś przycisk i patrzyłeś tylko. Ja się wtedy strasznie, pamiętam, frustrowałem, żeby przełączyli tą grę, a oni, że nie, że chcą pograć i tak żeśmy się konfliktowali. No niby to była ich konsola, więc ja tak trochę się bez powodu tam burzyłem, bo tak naprawdę powinienem się cieszyć, że w ogóle mogę sobie pograć, czy popatrzeć nawet. No ale tam były takie małe spięcia, no ale jednak graliśmy, ja taki byłem napalony na tą konsolę. Pamiętam, że rodzicom wtedy mówiłem, że ja też chcę Rambo, też chcę mieć Rambo, że to jest taka fajna gra telewizyjna. I koniec końców tej historii jest taki, że pewnego razu grając po prostu z tym kolegą w coś na dwóch, gramy i nagle joystick, którym ja grałem, przestał działać. Po prostu. Nie to, że coś rzuciłem, szarpnąłem, po prostu. Wiecie, to były podróbki, bazarówki. Gram i nagle joystick w moich rękach przestaje działać. Ja tam wciskam przyciski, mówię, no co jest, nie działa, nie? I pamiętam wtedy sąsiad i siostra od razu z mordą na mnie, że popsułem. Że będę odkupywał, że tamten. Ja oczywiście zacząłem się bronić, że nie, że nie popsułem, tylko to się samo popsuło. No ale żeśmy się wtedy poważnie pokłócili, pamiętam. Do tego stopnia, że ja już jako tak 7-latek po prostu złapałem, założyłem buty, wyszedłem i poszedłem do domu. Mimo, że moich rodziców jeszcze nie było i potem pamiętam, powiedziałem do mamy, że już tam nie chcę więcej chodzić i już wtedy, mimo, że tam byłem w pierwszej klasie, ale już zacząłem sam zostawać, bo się uparłem, że nie będę tam chodził. Się obraziłem, że mnie tam oskarżali. Więc to była taka historia z Rambo.
I ja później właśnie nadal oczywiście pamiętałem o tym i chciałem mieć tą konsolę. No jeszcze wtedy się nie znało nazwy nad konsola, ale ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że są jakieś inne, lepsze rzeczy. Kiedyś pamiętam na pewnych imieninach u innych sąsiadów, rodzice mnie ze sobą zabrali i tam oni mieli też syna, taki starszego ode mnie i on miał od kogoś pożyczonego Pegasusa. I pamiętam właśnie do siebie do pokoju mnie zaprosił i pokazał mi tego Pegasusa, no to po prostu wyrwało mnie z butów. Po tym, co widziałem na tym klonie Atari 2600, to jak zobaczyłem grafikę z Pegasusa, no to po prostu byłem w siódmym niebie. I już potem to już zaczęła się ta choroba, że do rodziców cały czas wierciłem im dziurę w brzuchu, że ja chcę mieć Pegasusa i koniec. Długo to nie trwało chyba, bo pamiętam, że to chyba był ciągle 94 rok, ewentualnie już 95, jakiś tak przełom tego okresu. Pojechaliśmy w centrum miasta do takiego sklepu z elektroniką, z telewizorami i tam normalnie koleś miał Pegasusy w sprzedaży. I były dwa modele wtedy, pamiętam, do wyboru w tym sklepie. Jeden to był oczywiście wszystkim znany Pegasus IQ 502 i on był chyba ze złotą piątką, jak pamiętam. Oczywiście nic mi kompletnie wtedy to nie mówiło. A drugi to był Pegasus, proszę Państwa, marki Thomsonic. Czyli taki home computer, dokładnie takie pudełko. I pamiętam, że wtedy sprzedawca w sklepie najpierw powiedział nam, że ten Pegasus właśnie IQ 502 to on ma tylko jedną dyskietkę, bo to się nie mówiło wtedy cartridge, tylko dyskietka. I że tam jest tylko kilka gier i tak naprawdę jak te kilka gier mi się znudzi, to nie będę miał w co grać. A ten Thomsonic ma wbudowane od jasnej, ciasnej gier po prostu w pamięć konsoli. Nie trzeba mieć żadnego kartridża, żeby grać. On nam, pamiętam, wtedy tą konsolę w sklepie podłączył do telewizora, odpalił, pokazał nam kaczki, bo w zestawie był też pistolet, który się tutaj podłączało z przodu. Tu się podłączało pistolet i tutaj były dwa gniazda padów takie wąskie, jak na przykład w Sedze Mega Drive. I pokazał nam Mario, pamiętam, w sklepie kaczki. No to nawet pamiętam, mojemu tacie się spodobało to strzelanie do kaczek, że to nie jest tylko jakieś takie, że nawet on mógłby w to pograć. No i rodzice kupili mi wtedy tego Pegasusa. Jak dobrze pamiętam, kosztował jakieś 200-250 zł, coś koło tego. On to w ogóle wyglądał jak klon Famicoma, z tą różnicą, że joysticki były wymienialne, nie były na stałe jak w Famicomie, no i miały przyciski turbo, jak to w Pegasusie. No i oczywiście nie miały głośniczka, tak jak, czy tam mikrofonu, jak to miał oryginalny pad od Famicoma. Więc wtedy kupiliśmy dokładnie w takim kartonie, pamiętam, jeszcze z tyłu kartonu, tylko nie znalazłem już takiego zdjęcia, było taki ustawione pełno kartridży za Famicomem i na każdym był właśnie obrazek z jakiejś gry. To pamiętam, że potrafiłem godzinami się wpatrywać w to pudełko i sobie wyobrażać te gry, które tam były na tych obrazkach. Co to mogą być za gry. No i przyjechaliśmy później z tym Pegasusem do domu. Podłączyliśmy go do telewizora. No i zaczęło się granie. I wtedy chciałem, pamiętam, włączyć te kaczki, które on nam pokazywał, czyli Duck Hunt, ale nie mogłem tej gry znaleźć, no bo nie wiedziałem, jak ona się nazywa. Bo wiecie, on wiedział, więc nam włączył w sklepie, a ja później tak włączyłem tą konsolę, to tam było gier po prostu od groma, nazwy nic mi kompletnie nie mówiły, nawet Mario, czy cokolwiek, każda nazwa to była dla mnie zupełnie obca wtedy. Więc tak na chybił trafił, szukałem i jak to na składankach okazało się, że na przykład jest Mario 1, 2, 3, 4 i tak dalej, gdzie po prostu każdy kolejny numer to jest po prostu każdy inny level lub stage, na przykład 1, 2, że zaczynasz nie od początku, tylko na przykład od razu w podziemiu albo pod wodą, a to wszystko przecież ta sama gra. I taka ciekawostka jeszcze z tamtych czasów, że na początku nie wiedziałem, że w ogóle D-padem na padzie się gra. Czyli wiecie, myślałem, że strzałki na padzie służą tylko do tego, żeby listę gier sobie przewijać z góry na dół,
a nie po to, żeby nimi sterować. I odpaliłem Mario jakieś tam z listy. Akurat to był Stage 1-2, czyli Super Mario Bros. Sam ten początek, jak się spada tą rurą pod ziemię i dwóch takich gumbosów do nas idzie. No to ja stałem, patrzę, idą do mnie, wcisnąłem przycisk skoku, wskoczyłem im na głowę, zabiłem ich i myślę, no dobra, kiedy przyjdą kolejni? Myślałem, że tu chodzi o to tylko, żeby wskakiwać im na głowę i stojąc w miejscu. Nie wiedziałem, myślałem, że strzałkami się po prostu steruje w opcjach, a nie służą do grania. I dopiero powciskałem, zobaczyłem, że no okej, zabiłem ich, nic się dalej nie dzieje. No to dopiero jakoś tak poklikałem, dopiero odkryłem, że strzałki służą do chodzenia. To w ogóle mnie olśniło. No bo w Atari to był joystick do chodzenia, a tutaj były strzałeczki. To taka śmieszna historia z jakim byłem nieogarniętym 7-latkiem. No i grałem, pamiętam. Wtedy w końcu udało się znaleźć te kaczki. Jeszcze tam był Wild Gunman, taka też gra na pistolet. Też fajna. Pamiętam, mojemu tacie się podobała. Jeszcze były takie inne gry na pistolet, były tak, tylko nie pamiętam nazwy. Była taka gierka, co wystrzeliwała takie białe dyski i się je zestrzeliwało. Nie pamiętam, jak ta gra się nazywa. To mój tata głównie, znaczy on tylko grał w te gry na pistolet, bo w te takie chodzone to go nie interesowały. Ja z kolei grałem we wszystko tak naprawdę. Mi się wszystko podobało. A co ja jeszcze miałem tak naprawdę na tym Pegasusie? Pierwszego dnia to w ogóle grałem na nim w opór. Jak go przywieźliśmy, to siedziałem do wieczora, grałem, w ogóle już się ciemno zrobiło, nawet światła nie zapaliłem, żeby się nie odrywać. Grałem oporowo, takie miałem ciśnienie na tego Pegasusa tego pierwszego dnia, że aż gorączki dostałem chyba z 39 stopni i się rozchorowałem. Po prostu nie wiem. Potem taka historia jeszcze się powtórzy za parę lat później, ale to kiedyś do tego dojdziemy, może dzisiaj, nie wiem. Jeszcze miałem oczywiście na tym moim Pegasusie wbudowane tanki, czyli Battle City. Tank 1990. To była gierka, którą miałem też na Pegasusie. To grę, pamiętam, grywaliśmy też często na dwóch. Na przykład z Matim, który do mnie przychodził, bo on jeszcze nie miał wtedy Pegasusa. W ogóle mało kto miał wtedy Pegasusa. Byłem jednym z pierwszych dzieciaków u mnie w klasie, który miał Pegasusa, bo większość dzieciaków Pegasusy dopiero sobie pokupowała w 96 roku po pierwszej komunii. Jak dostali kasę na komunię, to nagle wszyscy zaczęli jeździć do sklepów i kupować sobie Pegasusy, na ogół Occupant 2. Także ja na samym początku to tak byłem jednym z prekursorów, można powiedzieć, posiadania Pegasa. Pamiętam, że właśnie Mati często do mnie przychodził i grywaliśmy na moim Pegasusie właśnie w tanki na dwóch. We wszystko tak naprawdę, co się dało. Przez długi okres czasu po prostu nie miałem żadnych kartridży do Pegasusa, więc graliśmy tylko w to, co było wbudowane w konsolę, bo pamiętam, że chyba w 1995 roku były wybory prezydenckie, gdzie kandydował na drugą kadencję Wałęsa i z nim kandydował Kwaśniewski. Wtedy Kwaśniewski wygrał swoją pierwszą kadencję. Pamiętam to tak dobrze, bo wtedy był u mnie sąsiad, ten właśnie, z którym się wcześniej pokłóciłem, ale to już były zamierzchłe czasy, już wiadomo, jak to dzieciaki, już zapomnieliśmy o tej awanturze. I on był ze swoim ojcem i tam oni sobie siedzieli, rodzice, a my żeśmy grali wtedy na Pegasusie. Pamiętam, że oni wtedy właśnie dyskutowali o tych wyborach prezydenckich w 1995 roku, a my graliśmy Nuts and Milk. To była po prostu jedna z gier zbudowanych w mojego Pegasusa. I to była taka gra, w której to była gra w ogóle z Famicoma, która nigdy nie wyszła na NES-ie, jedynie na Famicomie, podobnie jak tanki zresztą, które też były tylko w Japonii wydane. Cechą wspólną tych gier, tanków i Nuts and Milk było to, że one obie były na statycznym jednym ekranie, to znaczy nie było tu żadnych przewijanych ekranów ani nic. Cała rozgrywka ograniczała się tylko do jednego ekranu. A w tej grze chodziło o to, że jesteś takim właśnie różowym ludkiem i sobie przy każdym levelu musisz pozbierać wszystkie jakieś tam owoce czy coś
unikając zielonych ludków, które chcą cię zabić i na końcu docierasz do domku, w którym jest jakaś tam twoja dziewczyna. Jak zbierzesz wszystkie owoce, to ona pojawia się w okienku i wówczas po prostu możesz iść do niej. Gra była prosta i jeszcze co było fajne, to miała edytor leveli. Można było budować swoje poziomy, po których się poruszało. Bardzo sympatyczna gra, naprawdę fajna. Później po latach też, jak już miałem, pamiętam, DS-a i miałem na nim R4, to sobie na emulatorze właśnie NES-a przechodziłem tą grę na DS-ie i też się świetnie bawiłem. Także to jest jedna z milej wspominanych przeze mnie gier z mojego Pegasusa. I teraz powiedzmy kolejny tytuł, który był na moim, wbudowany w mojego Pegasusa, to był Load Runner. To była z kolei gra taka dość trudna, ale jednak miała w sobie coś takiego, że chciało się w nią grać. W tej grze chodziło się takim ludzikiem, który musiał zbierać takie kubki złota. Tak mi się wydaje bynajmniej, że to złoto było. I jednocześnie ganiali go tacy typkowie, których nie dało się tak naprawdę zabić. Można było ich trochę unieruchomić, zamykając ich w dziurach, ale nawet jak zostali zgnieceni przez zamykające się ściany, to później odnawiali się w innym miejscu, respawnowali i dalej nas ganiali. I na każdym poziomie trzeba było zebrać wszystkie kubki tego złota i oczywiście uciec przed tymi typkami, którzy nas ganiali. Więc to była też jedna z takich gier. Ona była dość taka trudna jak dla mnie, bo często tutaj ginąłem. I to z tych gier wbudowanych to te pamiętam najbardziej właśnie. Na pewno były tam jeszcze inne tytuły, ale już jakoś wyleciały mi chyba z pamięci. Później zaczęła się era kartridży, ale to było dopiero później. Pamiętam mój kuzyn, taki co mieszkał na blokach w innej dzielnicy, dostał od rodziców Pegasusa IQ Pence 2. Pamiętam jak wtedy pierwszy raz akurat wchodzę do niego, oni mieli tego Pegasusa dopiero dosłownie, możliwe, że od tego dnia albo od paru dni. Wchodzę, patrzę, a oni siedzą na podłodze przed telewizorem i tłuką w Ultimate Stuntman ze Złotej Piątki. Pamiętam jakie to na mnie wrażenie zrobiło. To był sam początek gry, czyli ten pierwszy level, gdzie się śmiga samochodem, no to rzeczywiście on bardzo dynamiczny był w porównaniu z tym, co ja widziałem na moich grach wbudowanych w Pegasusa, no to robiło to wrażenie. Pamiętam, że usiadłem wtedy z nimi jak zaczarowany i patrzyłem, jak oni w to grają. Więc to była pierwsza też chyba moja styczność w ogóle z kartridżami, że oni mieli grę na kartridżu, a nie mieli wbudowanych w Pegasusa. No i później oczywiście zaczęła się era bazarówek, czyli Pegasus. Nie wiem, czy znajdę jakieś fajne zdjęcia z tamtych lat. No bo kiedyś to się szło właśnie na bazarek, gdzie sprzedawali Ruscy i można było sobie wymieniać gry. Tam były takie stoiska, gry były poukładane, tak jak tutaj na zdjęciu. Cały stół zastawiony żółtymi kartridżami i po prostu wybierało się po obrazku. No i tam zakup to był, nie wiem, chyba z 15-20 zł, zależy od sprzedawcy. A wymiana to było chyba około 5 zł, jeżeli wymienialiśmy jakiś swój kartridż. A moi rodzice regularnie tak gdzieś w każdą sobotę praktycznie jeździli na zakupy na bazarek, no bo tam też warzywa, owoce, mięso można było kupić, więc jeździli po takie raczej spożywcze produkty, a ja przy okazji zawsze polowałem na jakieś kartridże. No to pamiętam, że no to jak każdy zna tę historię, że to się jednak człowiek bardzo często nacinał na tę sytuację, że wiecie, na obrazku jest na przykład jakaś gra, wy to kupujecie, odpalacie w domu, a tam jest jakaś składanka 999 gdzie jest 5 gier tak naprawdę. Często, gęsto obrazek był nieadekwatny do zawartości
Z czasem sam się tak wycwaniłem, że jak kupowałem jakąś, czy wymieniałem cartridge i miałem jakąś krapiastą gierkę w domu, a ta akurat zdobyta była fajna, no to w to pudełko na przykład od fajnej gry wsadzałem właśnie, otwierałem te kartridże, wyciągałem tylko wiecie tą grę, przekładałem do innego opakowania i sam po prostu wkurzałem się, że oni kłamią i sprzedają mnie to, co jest na obrazku, więc sam zacząłem oszukiwać system i też wsadzałem właśnie jakieś krapiaste gry do fajnych pudełek, żeby myśleli, że to coś fajnego i chodziłem na bazarek wymieniać, a tak naprawdę fajną grę zostawiałem sobie. I tak przewinęło się u mnie też sporo gier. W międzyczasie, tak jak wspominałem, właśnie moi koledzy z klasy też pokupowali Pegasusy. Mati kupił sobie Pegasusa IQ PC2 ze złotą czwórką. Pamiętam, jak graliśmy u niego w soccer na dwóch, który też był fajną gierką. Tylko podejrzewam, że tu mi znajdzie nie ten soccer, o którym ja myślę. No właśnie. To jest ten oryginalny nesowski soccer, a ten soccer ze złotej czwórki to był taki, że się biegło z góry na dół. Także to nie jest ta gra. Ale mniejsza o to. I później, właśnie jak już byłem w erze kartridży, to coraz lepsze gry tam miałem, ale też, no niestety, może dlatego tak bardzo lubię gry Video Game Nerda, bo właśnie pamiętam te dramy, że brałem jakąś grę, kupowałem na targowisku, czy wymieniałem, wracałem do domu, odpalałem ją, okazywała się strasznym gniotem. Takie były sytuacje, na przykład grałem u kuzynów w Double Dragon 2, które było wiadomo świetną grą, przechodziliśmy ją wiele razy na Pegasusie na 2 graczy. No i ja później na bazarku spotkałem Double Dragon 3. To mówię, o, 3, to będzie na pewno jeszcze lepsze niż 2, nie? No niestety nie było. Gra była tak strasznie trudna, że w zasadzie po 5 minutach grania już nie byłem w stanie przebić się dalej. To było wiele takich wtop, albo też często kupowałem gry nieświadome, które były hackami, czyli grami, które tak naprawdę nigdy nie wyszły na NES-a czy Famicoma, tylko to były haki z jakiejś wersji, na przykład przeróbka gry albo takie homebrew, czy ciężko powiedzieć co tak naprawdę, bo miałem Sonika na Pegasusie, który w sumie nie był złą grą, jak na tamte czasy nawet mi się podobał. Nie wiem, czy to była dokładnie ta gra, czy jakaś inna wersja, ale pamiętam, że właśnie Sonika jakoś przypadkowo wyrwałem i on mi się bardzo podobał. Ale nie byłem w stanie go przejść. Pamiętam, że dochodziłem do jakiegoś momentu, gdzie nie byłem w stanie doskoczyć wyżej i jakoś blokowałem się. Możliwe, że to było takie miejsce właśnie, gdzie trzeba było się rozpędzić albo w kulkę zwinąć i rozpędzić, już nie pamiętam. Ale ogólnie sama gra, z tego co mogę sobie przypomnieć, bardzo mi się podobała. Więc żałowałem strasznie, że nie umiałem jej przejść, ale i tak mimo wszystko dużo w nią grałem, bo dochodziłem dość daleko. Gdzieś tak spokojnie, myślę, że z 20 minut grania, jak na tamte czasy to było daleko w grze. Dlatego też to akurat nie uważam, że to był zły zakup, ale nie miałem też świadomości, że to jest homebrew, czy tam hack, że ta gra nigdy nie wyszła tak naprawdę na oficjalnie. Zresztą tak samo miałem Mortal Kombat, które przecież też nigdy nie wyszło na NES-a, dopiero na Super Nintendo, ale była wersja na Pegasusa, pamiętam z kuzynami, jak żeśmy w to grali na 2 i to też nam się ta gra bardzo podobała. Ale były też takie homebrew, które niestety były mocno rozczarowujące, bo pamiętam kiedyś kupiłem też na bazarku Altered Beast. To jest jakiś inny tytuł, ale to była dokładnie ta gra. Chyba że to jest jakaś oficjalna może gra z Famicoma, ale u mnie ona się nazywała Altered Beast. Nie wiem, ale pamiętam, że była strasznie trudna. I to też było... To takie, kurczę, normalnie jak oglądam Nerda i widzę tego sfrustrowanie, to dosłownie pamiętam siebie sprzed lat, jak często wracałem z bazaru z nadzieją, że właśnie pogram sobie w coś fajnego, a gra okazywała się ciężka, krapiasta, w ogóle niegrywalna i pieniądze, wiadomo, że wtedy 5 zł na wymianę to było dla mnie bardzo dużo, bo byłem dzieciakiem i kupowałem na ogół w sobotę, bo rodzice jeździli na zakupy w sobotę,
więc miałem perspektywę grania w coś fajnego cały weekend, a tu się okazywało, że gra była krapiasta i miałem cały weekend zmarnowany. Nie było w co grać. W ogóle właśnie granie na Pegasusie to z jednej strony takie pasmo właśnie takich zachwytów, a z drugiej pasmo wielkiej frustracji i wielkiego rozczarowania. I to mógłbym podzielić to niemalże na równo 50/50, że część takich zdobyczy growych okazywała się strasznymi kupskami, że nie dało się w to grać, a część była rewelacyjna. Do takich rewelacyjnych gier na przykład mogę zaliczyć, co pamiętam... Moment. Dobra, nagrywa się. Co mogę pamiętać z tamtych lat, co mi się bardzo podobało? Na przykład Battletoads. Ta gra była świetna. Dochodziłem na ogół do 3. levela tylko, niestety, ale mimo wszystko grałem w to. Bo pierwsze 2 levele były na tyle fajne, że mimo wszystko, że dość szybko ginąłem, to jednak chciało mi się w to grać od nowa ciągle i tak naprawdę pierwsze 3 levele głównie znałem. Czasami tam udało się dojść do 4, takiego chyba lodowego, ale na ogół nie. Ta gra była dla mnie za trudna. Ale później taki mój sąsiad, z którym się kiedyś kolegowałem, przyniósł Battletoads z Double Dragon. Taki miks, taka gra. I to była gra rewelacyjna. Pamiętam, że wtedy zeszło się do mnie, on przyszedł do mnie wtedy z tą grą i wtedy zeszło się do mnie jeszcze chyba z 3 innych dzieciaków z okolicy. Siedzieliśmy u mnie w domu, pamiętam, przy moim Pegasusie chyba we 4 osoby, czy 3 czy 4 osoby i na 2 graliśmy w to. Ja byłem tak zajarany wtedy tym, tak mi się to podobało, że normalnie w ogóle jakbym stracił kontakt z rzeczywistością. Oni mogliby normalnie wtedy wstać, pójść, nie wiem, wynieść mi pół domu, ja bym nawet tego nie zauważył. Tak mnie ta gra wkręciła, on mi wtedy pożyczył tą grę i dość długo ją miałem, przez kilka miesięcy chyba, zanim przyszedł ją. Już chyba nawet w nią nie grałem, bo już mi się zdążyła znudzić, zanim on przyszedł ją odebrać, więc to była jedna z najlepszych gier, jakie miałem na Pegasusie. Naprawdę. I to grałem w nią tak dużo, że nauczyłem się ją przejść. Tą grę akurat, mimo że później też była niemiłosiernie trudna, ale jednak po tylu po prostu próbach nauczyłem się ją przechodzić. Co też nie zawsze się udawało, ale tak gdzieś w połowie przypadków już po pewnym czasie byłem w stanie ją przejść. Takich gier można też dużo w ogóle wymieniać. Mógłbym tu gadać przez cały dzień tak naprawdę, aż by mi totalnie wyschło w gardle. Nie sposób spamiętać wszystko, bo wiadomo, tych gier na Pegasusa było naprawdę bardzo dużo. Pamiętam też taka gra na Pegasusa, którą mi kuzyn załatwił, nie wiem skąd. To była jedna z moich ostatnich gier na Pegasusa, w którą pamiętam miałem aż do końca posiadania tej konsoli. Samurai Pizza Cats, co oczywiście ja miałem tą kartridż opisanych japońskimi krzaczkami, więc my z kolegami mówiliśmy na tą grę po prostu Ninja Koty. Ninja Koty czy Koty Ninja. Tak samo jak na Battletoads nie mówiliśmy Battletoads, tylko nazywaliśmy tą grę Ninja Żaby. Takie mieliśmy swoje spolszczone tytuły. Ta gra też była świetna i też raz, że była fajna, taka było to fajne, że można było zmieniać postacie, każda miała jakieś tam inne skille, ale też co było dobre, że gra nie była jakoś przesadnie trudna, więc dość szybko nauczyłem się ją przechodzić, a też nie była jakaś krótka, bo myślę, że spokojnie tam się grało w nią z pół godziny czasu albo 25 minut, więc można było sobie chwilę pograć, zanim się przeszło, dlatego ta gra też mi się bardzo podobała. I tak jak mówię, była to jedna z moich ostatnich gier, jakie miałem. Wiele gier mam teraz w głowie, o których mógłbym powiedzieć, ale niektórych już nie pamiętam tytułów, ale jeszcze były gry, których ja nie miałem na przykład, ale pożyczałem od innych, tak jak właśnie Złota Piątkę, nigdy nie miałem Złotej Czwórki, też nigdy nie miałem swojej. Znaczy Złotą Piątkę miałem, ale to już po latach, jak zrobiłem, jak kolekcjonowałem gry. Ale tak w czasach właśnie dzieciaka to nie miałem nigdy Złotej Piątki ani Czwórki. Nigdy nie miałem też 168-1, tej słynnego niebieskiego kartridża, gdzie była kontra, w której można było ustawić 99 żyć, ale ten kartridż miał mój kuzyn. Pamiętam, że jak do niego jeździłem, to potrafiliśmy cały dzień od rana do wieczora siedzieć i przechodzić w kółko kontrę. Tam było nas 4 chłopaków
i po prostu się zmienialiśmy. Raz jeden, raz drugi w kółko. A jak oczywiście się nie grało, to się siedziało i patrzyło, jak kuzyni grają i tak cały dzień to się nie nudziło. Dziś to jest nie do wyobrażenia taka sytuacja. Też sporo gier, które znałem z Pegasusa, to Mateusz je miał, mój kolega. Już nieraz wspominany. On miał na przykład Chipa i Dale'a, 1 i 2. To były świetne gry. To był chyba jeden też z jego pierwszych kartridży, jakie sobie kupił po Złotej Czwórce. Tylko on miał dobre dojścia, bo on do takiego miasta sąsiedniego jeździł na bazar z rodzicami. U nas w mieście był taki, można powiedzieć, bieda bazar, gdzie byli tacy handlarze, tacy bardziej ruscy, czy jacyś tam cyganie i oni sprzedawali właśnie takie badziewie, oszukiwali, że tam było co innego na obrazku, co innego w środku. A on jeździł do innego miasta na bazar, gdzie taki Polak sprzedawał kartridże. Miał swoje stanowisko, miał tam telewizorek mały, że każdą grę mogłeś sprawdzić, zanim kupiłeś. I jeszcze takie plomby gwarancyjne naklejał na tych bokach kartridży, żeby ktoś ich nie otwierał i nie podmieniał zawartości. Także Mati miał ten komfort, że nie miał tej traumy co ja, że kupował w ciemno, tylko on zawsze mógł sprawdzić to, co kupuje. I dlatego przez jego Pegasusa przewinęły się w zasadzie same dobre gry. Chip i Dale 1 i 2 właśnie, DuckTales 1 i 2, Mega Many chyba z wszystkie części jakie miał, to były akurat porty z Famicoma i one się wtedy właśnie nie nazywały Mega Man, tylko Rockmany. To też miał chyba z wszystkie po kolei. Pamiętam, jak siedzieliśmy u niego, graliśmy w te gry. Chipa i Dale niezliczoną ilość razy przyszliśmy. Pamiętam też była taka gra, też ją miał, Monsters in My Pocket, tylko że on miał hack tej gry i to się nie nazywało u niego Monsters in My Pocket, tylko to się nazywało, słuchajcie, Batman i Robin. W oryginale w tej grze można chodzić Frankensteinem albo Drakulą, a on miał taką przeróbkę tej gry, w której się chodziło albo Batmanem, albo Flashem, przepraszam, bo ja chyba powiedziałem Batman i Robin, a to było Batman and Flash. Ten, co tutaj, to jest Frankenstein, on był przerobiony w haku na Flasha, był czerwony, a ten, co tutaj jest Drakulą, to ma taką pelerynkę, więc łatwo go było przerobić na Batmana. I ta gra była rewelacyjna. Chociaż tutaj widać, że gliczuje się trochę te wszystkie grafika, trochę mryga, ale tak samo było na kartridżu, pamiętam, ale gra była świetna. Nie była jakaś przesadnie trudna. Praktycznie za każdym razem siadaliśmy we dwóch i udawało nam się ją przejść. Była niesamowicie grywalna gra. Bardzo miło ją wspominam. Też cała seria gier była ta Nenketsu, coś tam, czyli u nas znane najbardziej z tej serii to jest Gold 3, czyli piłka, Kunio-kun no Nenketsu Soccer. Czyli to jest ta seria Kunio-kun pamiętna, z której właśnie Soccer 3 jest najbardziej znaną częścią. Ale były też inne gry. Była gra w zbijaka, którą ja miałem akurat na swoim Pegasusie, która też była bardzo fajna. Była koszykówka tego typu i była też taka chodzony, taki beat'em up, Kunio-kun, jakiś tam, nie pamiętam już tytułu, gdzie się chodziło po takich jakby arenach i walczyło. Też była świetna. To były naprawdę rewelacyjne gry. Tutaj to też było fajne w Golu 3, że tutaj nie grało się całą drużyną, tak jak w FIFA, że zmieniasz sobie z piłkarza na piłkarza, tylko tutaj się po prostu grało jednym piłkarzem, a reszta biegała sobie sama. To było fajne. Słuchajcie, mógłbym dużo tak rozkminiać i sobie przypominać. Mogłem sobie zrobić listę przed nagrywaniem, ale to w sumie nie ma większego sensu. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chyba wspomniałem te takie najbardziej znane tytuły. Jeszcze na przykład Robocopy też graliśmy. Też były fajne gierki. 1, 2 i 3. Ja miałem, pamiętam, na swoim Pegasusie 1. Mój kuzyn miał 2. W 1 się nie dało skakać, a w 2 normalnie robocik skakał. Tą część miałem ja. I też sporo w nią grałem i też nawet umiałem ją przejść. Też nie była to zła gra. Też Ninja Gaideny graliśmy, które były bardzo trudne.
Castlevania 1, chyba innych części to nie widziałem na Pegasusie. Żadnych Zeld, żadnych takich RPGów to też nie było, no bo to gry wymagające save'a, a wiadomo, że na piratkach tych save'ów nie było, więc takie gry się nie grało. Zresztą nigdy nawet nie spotkałem takich gier na Pegasusie. Co jeszcze mogę wspomnieć, też taką pamiętną historię z wakacji. Kiedyś jak u dziadków spędzałem wakacje, pamiętam tam miałem taki, można powiedzieć, u dziadków pokój, w którym sypiałem i tam był taki telewizorek turystyczny, taki starodawny, on wyglądał trochę jak stary monitor CRT, bo miał taką białą obudowę, około 14 cali i był czarno-biały. To był taki, miał antenę taką z tyłu rozkładaną jak radia, bo to był taki turystyczny telewizorek i takim, pamiętam, sąsiad moich dziadków też właśnie, jak większość dzieciaków, miał Pegasusa i on mi wtedy 2 gry pożyczył na tego Pegasusa. Jedna to był Bugs Bunny Crazy Castle, w którego grałem wtedy, pamiętam, całe dnie u dziadków na tym Pegasusie, na czarno-białym telewizorku takim maleńkim. I zapisywałem sobie gdzieś tam na kartce czy w zeszycie passwordy do kolejnych leveli. Później tam, gdzie mi się udało dojść, no to potem password i zaczynałem od tego levela i jechałem dalej. Już nie pamiętam, czy udało mi się tą grę przejść całą, ale bardzo mi się ona podobała. Na czarno-białym telewizorze to też dość ciekawie wyglądała. Więc to tak wyglądało. A drugą taką grą, którą wtedy grałem, też pożyczoną od tego kolegi, to była... Kurczę, nie pamiętam nazwy. To była gra o takim fioletowym kolesiu, który nie miał takie jakby... Same rękawice było mu widać, nie było mu widać kończyn. Była też kreskówka, nie pamiętam jak to się nazywało, ale to też była fajna gra. Że on się tam mógł zmieniać w różne rzeczy. Niestety nie mogę sobie przypomnieć tytułu. No, w historii z Pegasusem mógłbym wyliczać tutaj bez liku, no bo to była konsola, na której grałem naprawdę bardzo dużo. W zasadzie miałem ją do roku 99, ale jeszcze w międzyczasie miałem pierwszą styczność z grami na komputer. Pierwszą taką w ogóle ever to miałem chyba w 96 albo 7 roku, kiedy to w szkole zapisałem się na dodatkową informatykę, która była, bo ogólnie nie mieliśmy w takich młodszych klasach informatyki żadnej, ale była taka możliwość zapisania się na dodatkową informatykę dla dzieci, które miały tam średnią powyżej chyba 4, ja to wtedy miałem średnią chyba prawie 5,0, więc to nie był dla mnie problem, bo w szkole takich pierwszych klasach to bardzo dobrze się uczyłem i na tych dodatkowych zajęciach z informatyki one się odbywały w soboty tylko, więc w sobotę szedłem na taką informatykę i wyglądało to tak, że mieliśmy taką młodą, pamiętam, nauczycielkę, która też lubiła grać w gry. Więc ona tam przez, na przykład jak lekcja była 45 minut, to ona przez powiedzmy 15 minut pokazywała nam jakieś tam duperele na tych komputerach, jak co się robi. Na przykład w Wordzie jak się pisze, albo takie podstawy totalne, a później mogliśmy sobie grać. I te komputery to były jakieś dość stare komputery, to był rok 90, chyba 7. Chyba 7, tak. I tam były tylko 3 gry zainstalowane. Na każdym z tych komputerów były 3 gry. Pamiętam. Pierwsza to był Lion King, czyli taka platformówka Król Lew, która jest znana chociażby z NES-a, ze SNES-a, przepraszam. Ale to nie było nic szałowego. Dosłownie ta gra. Głównie pamiętam, że dziewczyny w to grały. My jako chłopaki ta gra nas jakoś za bardzo nie pociągała. O, to tam było skakanie takie tam duperele ciekawego. W ogóle tak dziwne, że w ogóle taka gra była na komputerach. Jeszcze 2 gry, jakie tam były, no to już były męskie gry. To był Doom 2 i drugą grą to był Duke Nukem 3D. I to były, pamiętam, to były gry, które ryły beret. Miałem wtedy 10 lat i grałem w Dooma 2 na informatyce i w Duke Nukem 3D. Pamiętam, że już wtedy nie byłem pierwszy, który w to grał, bo oni już bardziej ogarniali i oni bardziej znali już nawet kody do tej gry, czyli do dziś to pamiętam, kody do Dooma na nieśmiertelność i na wszystkie bronie. To było IDDQD i DKFA.
a z kolei do Duke Nukema 3D DN Cross to było na nieśmiertelność i DN Staff kod na wszystkie bronie. No i oczywiście wszyscy graliśmy z kodami, no bo to też mieliśmy na to mało czasu, więc chciało się jak najdłużej w to pograć, a nie żeby zaraz zginąć i też potestować sobie bronię. Więc tak graliśmy w Duke'a 3D i w Duma 2 na informatyce. Później chyba w czwartej już czy trzeciej klasie mieliśmy informatykę już tak normalnie w planie zajęć, już całą klasą. To wtedy te same ciągle były komputery w szkole i wtedy też graliśmy już całą klasą w te gry. A jeśli chodzi o kolejną taką moją styczność z komputerami, to też, ale to jest tylko jednorazowy epizod, więc powiem to w telegraficznym skrócie. Jeden mój kolega miał Commodore 64, byłem raz u niego, pokazał mi jak właśnie z kasety magnetofonowej odpalał jakieś taką grę z samolocikami. Nie zrobiło to na mnie wrażenia wtedy, powiem szczerze, ale już właśnie może dlatego, że znałem już Duma, Duke'a, grałem już na PC-cie, także to jest tylko taki jednorazowy epizod. I w tamtych czasach też jeden kolega u nas w klasie miał, bo on miał chyba jakąś rodzinę z Niemiec czy coś i miał SNES-a. I na SNES-ie miał dwie gry. Street Fighter 2 i Goofy'ego. Street Fightera to każdy zna, więc nie będę pokazywał, a druga to była Goofy. To była gra, w którą też można było grać na dwóch, ale on niestety miał tylko jednego pada, więc się na dwóch nie dało grać. Czasami jak tam się średnio z nim kolegowałem, więc za często go nie odwiedzałem, ale tam parę razy u niego byłem, to właśnie grało się w Goofy'ego i w Street Fightera. Wtedy wszyscy się jarali, pamiętam, że nikt jeszcze nie miał PSX-a, nie wiem czy już, był już chyba PSX na rynku, ale jeszcze nikt go nie miał, a on miał SNES-a wtedy, co nazywaliśmy go oczywiście Super Nintendo. I to robiło wrażenie, no bo to grafika była jednak sporo lepsza niż na Pegasusie. To też tylko taki mały epizod. I jeszcze w 98 roku mój kuzyn dostał od rodziców swojego peceta pierwszego, pamiętam, Pentium 2 233 MHz z kartą Riva TNT i pamiętam pierwszego dnia, jak tam właśnie ja byłem u nich wtedy, bo to były wakacje i pojechaliśmy po ten komputer z jego tatą i potem przyszedł taki jego kolega, który już miał komputer, więc ogarniał to wszystko i mu tam instalował wszystko. To ja pamiętam, oni tam instalowali jakieś programy, jakieś coś tam, a ja siedziałem taki nabuzowany i włączcie gry. Ja miałem tam 10 lat, 11 już prawie. I mnie tylko gry interesowały, oni mnie tam uspokajali, ja taki nabuzowany. I potem oni na tym PC-cie już tam poinstalowali, co mieli poinstalować, tam był Windows 95 i ten kolega, dobra, włączymy jakąś grę i odpalił Golden Axa z, wiecie, tego znanego z Segi Mega Drive. Odpalił tego Golden Axa na tym PC-cie, ja tak patrzę na tego Golden Axa, jak oni w to grają, ja sobie myślę, co to jest? To ma być gra na PC? Ja już pamiętałem, jak już mówiłem, Duma, Duke'a, gry takie 3D. Oni włączają Golden Axe. No, oczywiście Golden Axe jest świetną grą, ale wtedy ja byłem najarany na jakieś nowe gry 3D, a oni mi pokazują taki zabytek. To ja pamiętam, że włączcie coś normalnego. Ale tego dnia chyba nie mieli nawet co włączyć, ale ja w ogóle już taki byłem nabuzowany, że powtórka sytuacji z mojego pierwszego dnia z Pegasusa, tak się nabuzowałem, że aż się rozchorowałem z tego wszystkiego. Dostałem gorączki, pamiętam, moja mama musiała brać taksówkę. Musieliśmy jechać do domu taksówką, bo ja nie miałem siły iść na autobus. Tak na mnie kiedyś to wszystko działało. Gry robiły na mnie wrażenie, jak nie wiem co. I później ja nadal miałem Pegasusa, tam później do tych kuzynów już jak coś tam ogarnęli sobie jakieś demówki z CD Action na początku, pamiętam, to już do nich tam jeździłem, już nie byłem taki nabuzowany, już tak na spokojnie to wszystko oglądałem. Ale ja jeszcze miałem cały czas Pegasusa, który już totalnie mi zbrzydł w tamtych czasach, już naprawdę nie chciało mi się na nim grać. I też były takie, pamiętam, taki jeden u mnie kolega w klasie, który bardzo późno miał Pegasusa, tam nie miał za bardzo gier, to ja nawet swoje kilka kartridży mu oddałem za darmo, po prostu, bo ja już i tak nie grałem, już miałem dość
konsoli. I później pojawiła się pierwsza moja styczność z Sony PlayStation. Tutaj chyba zrobię pauzę, bo już gadam dość długo, więc na tym zakończymy. Nadal mam Pegasusa, jest rok 1998. Po raz pierwszy zobaczyłem PlayStation, co oczywiście zmieniło moje życie i od tego momentu będę zaczynał kolejną część podcastu. Także dzisiaj omówiłem moją styczność z klonem Atari 2600, z Pegasusem i pierwsze wrażenia, pierwszą styczność z PC-tem. Także dziękuję za uwagę, jeżeli ktoś oglądał i w kolejnej części będziemy kontynuować o Sony PlayStation i o tym, co było potem. Zależnie też jak czasowo to wszystko będzie się rozkładać. Oczywiście znając życie zaraz sobie przypomnę o jakichś fajnych grach z NES-a, o których nie powiedziałem, więc być może będę jeszcze przy kolejnych odcinkach tak pokrótce, w telegraficznym skrócie coś uzupełniał, ale to zobaczymy. Także dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!